Witajcie. Ten materiał powstaje jako odpowiedź na film, który umieściłem jakiś czas temu. Cieszy się on dużym zainteresowaniem i chciałem odnieść się do kilku rzeczy, ponieważ nie wiem, czy doszło do pewnego nieporozumienia. Niektóre osoby nie obejrzały filmu do końca albo nie zrozumiały moich intencji. Tyczyło się to DLSS-a 3, a w zasadzie generatora klatek. Ja nazywam go generatora fejkowych klatek, ponieważ te klatki nie powstają w drodze normalnego renderingu, tylko są niejako kreowane na podstawie dwóch sąsiednich klatek. I tak, nie czepiam się samego DLSS, czepiam się tej technologii. Dlaczego się jej czepiam? Ponieważ mamy teraz najmocniejszą kartę, już na niej można dostrzec błędy w tej technologii. Oczywiście, jeżeli ktoś gra w grę, gdzie ma 60 fps i uruchomi tą technologię i będzie miał ich 120, to tego prawdopodobnie nie zauważy. Prosta matematyka. Podzielmy 1000 milisekund przez 120. I jeżeli któraś klatka zostanie wygenerowana z błędem, to będzie ją widział dosłownie kilka milisekund. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację, jeżeli ktoś kupuje za jakiś czas RTX-a 4050 i ma reklamę, w której pokazuje mu się, że będzie miał 30 klatek w cyberpunku w 4K, ultra i tak dalej. Ale teraz nikt mu nie powie, że ta karta oryginalnie generuje 10 klatek natywnie, 15 jeżeli się włączy samo DLSS i 30 dopiero z generatorem klatek. I teraz on uruchomi to, kupi myszkę, która będzie miała 1 milisekundę, monitor 1 milisekundowy i będzie chciał sobie pograć, uruchomi w 30 klatkach, tak wiem, 30 klatek, konsolowcy wiedzą, ale odczucia będzie miał tak jakby grał na 10 fps-ach. Do tego, jeżeli wygeneruje się jakaś klatka, która będzie miała błędy, to ona będzie stanowiła 1/30 sekundy. Więc podzielcie 1000 przez 30 i już zobaczycie, jaka jest różnica w tym, jak długo będzie eksponowana ta klatka. Wtedy można już ją dużo łatwiej zauważyć. Także niektóre serwisy pokazują, że nie widać tego błędu i właśnie korzystają na przykład ze Spidermana, który jest natywnie w 60, z generatorem klatek w 120 i że ciężko jest dostrzec ten problem. Ale tak jak mówię, problem wystąpi i będzie występował w chwili, kiedy tych klatek bazowych, na podstawie których muszą zostać wygenerowane te klatki dodatkowe, będzie mało. Bo wtedy mniejsza próba, większe opóźnienie, większe błędy. Poza tym bierzcie pod uwagę, że generowana jest jedna klatka, wysyłana na przykład do monitora, generowana jest ta druga klatka, ale ona jest wstrzymywana. Wtedy na podstawie tych dwóch klatek generowana jest ta środkowa klatka, tak zwana, będę mówił fejkowa, dopiero jest wysyłana i dopiero jest wysyłana kolejna. Także to opóźnienie będzie powstawało. Wybaczcie, padła mi bateria w aparacie, musiałem ją podładować. Wracając do tematu. Czego się boję? Boję się tego, że producenci teraz nas sądują. Chcą sprawdzić, czy łykniemy tą technologię jak pelikany, bez żadnego ale i za jakiś czas będzie ta sama sytuacja, co z telewizorami. Nie wiem, czy pamiętacie, były telewizory 50-60 Hz, potem z niejacka zrobiły się z nich telewizory 200, 300, 400, 600, nawet były modele, które miały 1600 Hz. Oczywiście nigdzie nie można było znaleźć informacji, jaka matryca jest natywnie, czy 50, czy 100, czy 60, czy 120. I obawiam się podobnej sytuacji tutaj, że z jednej strony może dojść do momentu, w którym na przykład Nvidia czy AMD, bo jak wiemy też mają zamiar wprowadzić taką technologię, wymusi na producentach, że włączając DLSS będziesz miał na przykład, nie będziesz miał możliwości wyłączenia generatora klatek. Druga kwestia, że w pewnym momencie, nie tak jak teraz, co druga klatka będzie generowana, bo musicie pamiętać, niektóre osoby piszą do mnie, że to jest co trzecia klatka. To nie jest co trzecia klatka. Tylko do wygenerowania tej pierwszej fejkowej klatki potrzebna jest pierwsza i druga. Potem do kolejnej jest druga i trzecia, więc de facto mamy 50% minus 1 to jest ilość klatek wygenerowanych sztucznie. I teraz całkiem spekulacyjnie załóżmy, że wyjdzie generator klatek 2.0, w
którym będzie zamiast jednej klatki pomiędzy dwie oryginalne będą wrzucane 2, 3, 5 albo 10. Ale czy w takim razie będzie można mówić, że ta karta graficzna ma wydajność na przykład na poziomie 100 klatek? Tak samo jak czy można było mówić, że telewizory mają 1600 Hz? Zostawiam Was z tym pytaniem, zachęcam do konstruktywnego komentowania i do zobaczenia!